Witam Was serdecznie w najnowszym karmieniu, a będzie tego sporo, tak więc nie zagaduję. Jedynie standardowa prośba, jak zawsze na początku, o subskrypcję, udostępnienie, lajki, komentarze. Za to z góry dzięki i startujemy. Naszą dzisiejszą przygodę zaczniemy od pięknego podrostka Acanthoscuria geniculata. Spójrzcie, jak tylko pięknie upolował lub upolowała, w sumie jeszcze nie wiem. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem, bo jest to bardzo żarłoczny rodzaj generalnie. Wszystkie genie, z którymi miałem jak do tej pory do czynienia, to były straszne żarłoki. Generalnie słaby jad, nowy świat dla początkujących, aczkolwiek bywa porywczy i potrafi się postawić. Tu jeszcze na szybciutko wrzucam mapę. Jak widzicie, Ameryki nie odkryłem, tu jest Brazylia. Drugim pajączkiem jest Aphonopelma semani. Tutaj już mamy piękność z Kostaryki. Spójrzcie na tą zebrę, naprawdę, te kolorki są po prostu cudowne. Rozmawiałem niedawno jeszcze z Mirkiem i doszły mnie słuchy, że mają się pojawić Aphonopelma semani blue, więc nie ukrywam, że już poczyniłem pewne kroki, aby takową posiadać, tak więc no, tylko cierpliwości, czekamy, moi drodzy, i myślę, że coś się tutaj pojawi. No my tu gadu, a tymczasem nasza ślicznotka nie chce jeść. Ślicznotka, no bo przypominam, że jest to samica Aphonopelma semani, tak więc dziwne, bo ona raczej taka dosyć żarłoczna. No ale spójrzmy jeszcze na nią z bliska. Jak to się mówi, nie ma filmów zmarnowanych. Cóż bardziej cieszy oczy jak taki widok ptasznika z taką dokładnością, z mnogością szczegółów. Jak nie zjadł, to nie zjadł, widocznie nie chce. A że jeszcze appetizer spider nie wymyślono, więc musimy zaakceptować taki stan rzeczy. Tutaj jeszcze szybki rzut oka na mapkę. Mamy tutaj Amerykę Środkową, Kostarykę i tam ta piękność zamieszkuje. Co my tu mamy? No, mamy tutaj Brachypelmę auratum. No i zobaczymy, czy nam zje, bo wiecie, że braszki to tak różnie. W zależności od humorku troszkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale już powiem szczerze, tak jak patrzę, no zero reakcji, jeszcze tu nogi gdzieś tu się usuwa. Chyba nici będą z tego karmienia. No chyba nici, ale nic straconego. Przynajmniej sobie zobaczymy z bliska na tego pajączka. Myślę, że też Wam się spodoba. No mi osobiście zawsze się podobały te kontrastowe, ogniste kolanka. Naprawdę fajnie to wygląda. O, ale chyba trzeba będzie jej dać spokój, bo jak nie je, no to nie je. Nic tu nie przymuszamy. Tam, jak widzicie, miseczka z wodą jest. Tu jeszcze sobie sprawdzimy mapkę. Właśnie tu macie Meksyk. I stamtąd pochodzi ten ptasznik. Kolejny pajączek również wywodzi się z Meksyku, ale również jest z Gwatemali. I jest to Brachypelma classy. Oj, ale coś te braszki dzisiaj, takie niejadki się trafiły. No cóż poradzimy. Spójrzcie jeszcze troszkę bliższa. Niestety jest jeszcze maluszek, ale już się zaczyna wybarwiać, więc idzie ku dobremu. Ja też nie mogę się doczekać, jak to już będzie ładny, duży ptasznik. Myślę, że jeżeli chodzi o ten gatunek, to tyle starczy. Wiadomo, jak nie chce jeść, to trudno. Tu jeszcze tylko mapka, wiadomo, Meksyk był, ale tu nam się jeszcze pojawia Gwatemala, która jest troszeczkę bardziej na południu. O, właśnie tutaj. I lecimy dalej. A im dalej w las, tym więcej kolorów. Tutaj mamy prześliczną samicę Caribena versicolor. Niestety bardzo ciężko mi się ją tutaj nagrywa z uwagi na kontrast i to, jak wariuje mój aparat po oświetleniu tej śnieżno-białej pajęczyny.
No ale udało się tutaj je złapać ładnie. No nie chcę tutaj spamować, ale zbliża się niechybnie czas dopuszczania tej samiczki. Więc myślę, że w jakimś niedługim czasie coś takiego właśnie będzie miało miejsce. I na pewno tą kwestią również się podzielę na kanale. Ale ślicznotka. Kurczę, jakie te kolory są po prostu nieziemskie. Naprawdę, że natura takie coś wymyśliła, to szacun. Nie? A wierzcie mi, że na żywo ona jeszcze ładnie wygląda, tak się mieni tymi kolorkami. Tu jeszcze mapka dla przypomnienia. Szukamy sobie Martyniki. I tam właśnie mieszka ten diamencik. Kolejnym ptasznikiem jest silnie jadowity Filobrachys, prachłap Kirihan, który wywodzi się z Tajlandii i dokładnie właśnie, tak jak nazwa mówi, z prowincji prachłap Kirihan. Tam widzimy w prawym górnym rogu jakiś cień złowrogi. Coś tam kmini i mam nadzieję, że wystrzeli tutaj. W sensie na Karaczana, nie na mnie. No, są nóżki. O, fajnie wyraz. Szkoda, że ten telefonik troszkę źle miałem skadrowany. Liczyłem właśnie, że on pójdzie tam troszkę bardziej bokiem. O, tu jest jeszcze mapka, gdzie pokażę wam dokładnie, gdzie jest ta prowincja Kirihan. Kolejnym pajączkiem jest Gramostola pulchra. No, jak widzimy, tutaj już nie bardzo chce nam polować, natomiast nie ukrywam, że zawsze lubię sobie obserwować, co wylinkę, nie mogę się doczekać, jak ona będzie już faktycznie taka, zgodnie z nazwą, węglana, czarna. No i mam jeszcze tutaj na oku Gramostolę Alticeps acteon i SP maule. Zobaczymy, co z tego mi się uda dorwać w najbliższym czasie. Zobaczymy. No cóż, nie chcę jeść, to nie chcę. Odłożymy ją. Może zje później, a może po prostu zbliża się do wylinki. Zobaczymy. Tutaj jeszcze mamy mapkę. Brazylia i Urugwaj. Kolejnym pajączkiem jest Lasiodora parachybana, czyli znany i popularny gatunek. Myślę, że w dużej mierze również z tego to wynika, że jego cena jest bardzo przystępna. Jak widzimy, fajnie tutaj wyskoczyła nasza Lasiodora z dziury. No i zobaczymy, czy coś tu jeszcze nam pokaże, czy tak. A, jeszcze się przechadzę troszeczkę. Muszę wam kiedyś jeszcze zrobić to zestawienie i porównać, tylko jeszcze troszkę muszą się wybarwić, troszkę podrosnąć, zarówno Lasiodora parachybana, jak i Lasiodora stratipes, koło siebie postawić, tak żeby było fajnie widać, czym się te dwa gatunki różnią od siebie. Na pewno łączy je pochodzenia, więc Brazylia, więc tu mapki nie stawiam i lecimy dalej. A kolejnym ptasznikiem jest Neoholotella incei Classic. No i co? Myślę, że zje. One raczej nie robią tutaj problemu z polowaniem. I za każdym razem, jak sobie tak z bliska popatrzymy na jeden i drugi gatunek, to powiem szczerze, cały czas się zastanawiam, który tak naprawdę Neoholotellę mi się bardziej podoba. Złoty czy Classic? I zawsze nie mogę sobie na to odpowiedzieć, bo jeden jest piękny, metaliczny, taki pobłysk jak ten. Drugi to wiadomo, świeci się na złoto, ale oba są piękne, każdy różny. Gatunek ten w naturze występuje na obszarze Wenezueli, a także północnej części Trinidadu i Tobago. No i pozostajemy na obszarze Ameryki Południowej. Widzimy tutaj przepiękny gatunek Nhandu chromatus, czyli ptasznik wywodzący się z obszaru Brazylii. Widzimy tutaj również, podobnie jak i wcześniej genia,
Nie trzeba go było 2 razy prosić, rzucił się od razu, fajnie upolował. Z bliska i z daleka, przepięknie wygląda. Fajne, kontrastowe barwy. No i tak jak wspomniałem wcześniej, Brazylia, więc mapka była i lecimy dalej. A im dalej w las, tym więcej pampuchów. Tutaj przepiękny Pamphobeteus sp. Cascada, który w naturze występuje na obszarze Ekwadoru, a więc również nowy świat. Pozostajemy na kontynencie Ameryki Południowej. No i sami spójrzcie i powiedzcie, czy ten gatunek i ogólnie ten rodzaj może się komuś nie podobać. W każdym stadium rozwoju to są przepiękne ptaszniki. Tu teraz jeszcze troszkę go podświetlimy, by większą głębię tych barw wydobyć. Naprawdę ta choineczka rules. No i oczywiście standardowo zero problemów, jeżeli chodzi o przyjmowanie pokarmu. Jeżeli pampuch wam nie chce iść, to faktycznie musi być już blisko wylinki. Tu jeszcze parę zbliżeń na to majestetyczne zwierzę i będziemy przechodzić do mapki. Już nie pamiętam, czy Ekwador dzisiaj był już, czy nie było. Chyba nie. Tak więc odstawmy tego gagatka. A tutaj wrzucam wam wspomnianą przed chwilą mapkę z Ekwadorem. I lecimy do kolejnego pampucha, którym jest Pamphobeteus sp. nigricolor. Ten również wywodzi się z Ekwadoru. Widzicie tutaj już zupełnie inne ubarwienie. Tutaj będzie chyba samcur, z tego powiem szczerze, bo coraz bardziej te nogi ma wybarwione, uda takie błyszczące. Tak mi się wydaje, że to będzie samcur. Ale czas pokaże. Jestem przekonany, że bardzo szybko znajdę nowego właściciela, jeżeli się okaże, że jest to samiec. To myślę, że bez problemu pójdzie w świat. Akurat co do pampuchów, no to nie trzeba dużo szukać chętnych. Naprawdę przepięknie się błyszczy. Wierzcie mi, że na żywo to wygląda jeszcze inaczej. Tutaj niestety telefonik jak telefonik nie odda tego, co widać na żywo, tak więc bardzo szczerze zachęcam do kupna takich stworzeń, bo wiadomo, u mnie możecie je zobaczyć, obserwować jak rosną, natomiast nie zastąpi to podziwiania ptasznika na żywo. Naprawdę jest co podziwiać. Tu jeszcze widzicie tarczka grzbietowa po poprzedniej wylince. Możecie sobie porównać, o ile urósł ten ptasznik po jednej wylince. Wow, robi wrażenie. Oczywiście mapki nie wrzucam, bo była. Lecimy dalej. A tu mamy Formictopus atrichomatus. I tu ku mojej radości wyszła nam przepiękna samiczka. Ostatnio przechadzał się po ściance ten ptasznik i było widać to, co trzeba, elegancko, wszystko jak na dłoni. A więc oficjalnie mamy już piękną samiczkę Formictopus atrichomatus, która wywodzi się z Haiti, a więc mamy tu kraje wyspiarskie. Spójrzcie z bliska, również przepiękny ptasznik. Generalnie wszystkie z rodzaju Formictopus bardzo ładnie wyglądają. Mają też taką błyszczącą tarczkę grzbietową, ale to też trzeba na żywo zobaczyć i bardzo fajne wrażenie to robi. Nie pozostaje jeszcze nic innego jak zobaczyć na mapkę. Tu mamy na wschód od Kuby Haiti wraz z Dominikaną, no i obszar Haiti. No i pozostajemy jeszcze w krainie małych olbrzymów. Tutaj mamy Formictopus auratus tym razem. Jest to taki podrostek, to jest pudełeczko 10×10, tak żeby wam lepiej zobrazować, jakiej wielkości jest ten pajączek. No i cóż, widzimy, że nie jest on zainteresowany, przynajmniej na razie, jedzeniem. Jak wiadomo, nic na siłę.
w świecie karmienia, ale zobaczyć nie zaszkodzi. Jest to ptasznik, który wywodzi się również z wyspy. Tam już tak kątem oka można było zobaczyć. Chodzi o Kubę, bo przed chwilą patrzyliśmy na Haiti. Tutaj troszeczkę na zachód. I lecimy dalej. Kolejnym ptasznikiem jest Formictopus bajahibe, który zamieszkuje Dominikanę. Tam na wschodzie tej Dominikany jest taki region Bajahibe, później wam to wrzucę jeszcze na mapce. No i zobaczymy. O! Widzę, że coś tutaj nie chce nam jeść. Ale zobaczymy. Ale nawet jak nie zje, to przynajmniej sobie popatrzymy na niego. Wiadomo, wszystkie Formictopusy jako maluchy to są takie dosyć podobne. Takie opalizujące na kolor niebieskawy. No i cóż. Tutaj właśnie mapka wcześniej przeze mnie wspomniana. Wędrujemy na wschodniej części. I tutaj mamy rejon Bajahibe. Kolejnym ptasznikiem jest Formictopus sp. Dominican Purple, przez niektórych określany jeszcze jako Excautus. Jest to pajączek z Nowego Świata, Dominikana. A więc tutaj mapki już rzucać nie będziemy, bo była, więc nie będziemy się powtarzać. No i zobaczymy, czy upoluje. Na razie jeszcze przeruchu żadnego nie było, ale ja zawsze jestem optymistą. Myślę, że coś tutaj z tego będzie. Może jeszcze później wkleję wam tu jakieś zdjęcie, byście zobaczyli, jak ten pajączek wygląda. Nadmienię, że mam dwa takie pajączki. No i tutaj mamy dorosłego osobnika w świetle fleszy, więc no jak widzicie, jest dobrze. Te moje osobniki już zaczynają się wybarwiać, natomiast to jeszcze nie jest ten efekt. Ale co się odlecze, to nie ucieczy. Mam nadzieję, że to samo się tyczy ataku, bo czekamy i tu nic się kompletnie nie dzieje. O, coś nam tutaj się... Haha. Tak, zamiast zaatakować, to on sobie podniósł łapki i będzie go teraz straszył, tak? Powiedzmy sobie szczerze, no spodziewałem się ataku, ale defensywa też może być. O, jaki ja groźny jestem, ho. Ale jak widzicie, cóż, nic z tego nie wyszło, a my lecimy dalej. No i jak ja to zwykłem mawiać, przyszła pora na kędziora. Mamy tutaj ptasznika Trilitocadalabopilosus. Tutaj mamy odmianę zwykłą, tak powiedzmy, czyli Gwatemala, Honduras, Kostaryka i Panama. A jak doskonale wiecie, tych Trilitocatli troszkę się u mnie uzbierało. Nie udało mi się tutaj uchwycić samego momentu polowania, natomiast jak już złapał, no to stwierdziłem, że wam wrzucę również nagrywkę z tego karmienia. No oprócz niego jeszcze oczywiście mam odmianę Nicaragua, czyli tą bardziej kudłatą. Espa Angustum, Kalembergi, Vagans, Verdezi. Chyba nic sobie już tutaj nie przypominam, żebym coś więcej miał. No a w każdym razie jest ich troszkę i też fajnie, bo staram się mieć po kilka z każdego rodzaju, tak żeby można było potem robić fajne zestawienia. A to jest gwarantem tego, że nam nie braknie tutaj pomysłów na materiały w przyszłości, a więc mam nadzieję, że będziecie mieli tutaj jeszcze długo co oglądać. No i tym karmieniem tutaj już pomału kończymy. Mamy tutaj jeszcze mapkę, a na niej Gwatemala, Honduras, Kostaryka i Panama, ale nie jest to koniec jeszcze tego odcinka. Mianowicie przed wami jeszcze takie małe porównanie
podobnych wielkościowo do siebie ptaszników z rodzaju Formictopu. Zachodzi mi tu dokładnie o Auratusa i Esperet. Zaczynamy. Tutaj mamy pajączka Formictopus Esperet. Auratus ma takie jaśniejsze barwy i nie ma takiego ornamentu na karapaksie, jest bardziej jednolity. Natomiast ten Esperet ma jakby taką troszkę gwiazdę przypominającą bardziej tą z pampuchów. Dodatkowo odwłok Esperet jest taki ciemniejszy, prawie czarny pod spodem i mocne włoski czerwone, bardziej na samym końcu. Natomiast jeżeli chodzi o Auratusa, to jest on bardziej taki brązowo-szary i te włoski są zdecydowanie mniej gęste na odwłoku, więc faktycznie coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o te dwa pająki. Są one tutaj w podobnym rozmiarze i to na pewno nie jest ten sam ptasznik. Wbrew temu, co jakieś plotki chodziły, że to jest po prostu Auratus. Podniosę to jeszcze do góry. Spróbuję Wam to pokazać jednocześnie na... słabo to widać, ale spróbujcie sobie zerknąć, widzicie? Akurat fajnie się złożyło, że mam tutaj i Auratusa i Esperet. To jest właśnie ten Esperet, a to jest Auratus. Tu jest Auratus, a tu jest Esperet. Fajnie się złożyło, że one są bardzo podobnego rozmiaru, bo praktycznie identyczne, bym powiedział. Dosyć, chyba równolegle je dostałem, po prostu ten był jako gratis maluszek, ten Auratus. Ewidentnie są różne, różnią się od siebie. No i zobaczymy, co teraz z tego Reda wyrośnie, bo powiem szczerze, jestem bardzo zainteresowany tym gatunkiem, ciekaw jestem. Tutaj jeszcze zrobimy na niego zbliżenie. Tu jest właśnie ten Esperet. Widzicie różnicę? Zdecydowanie, no, kolosalna. Nie wiem, czy to na filmiku widać, ale na żywo kompletnie dwa ptaszniki różne. No i na koniec serdeczne dzięki tym wszystkim, którzy dotrwali do końca odcinka. No i jeszcze taka uwaga drobna, bo ostatnio zauważyłem, przeglądając statystyki YouTube'a, cóż, znowu coś odwalili, nie wiem, czy robili czystki, przeglądali konta, czy co, no 126 subów w jeden miesiąc poleciało mi w siną dal, tak więc prośba taka, odhaczcie tego subika, kliknijcie go jeszcze raz. Nie wiem, co to się wydarzyło, pierwszy raz coś takiego mi się zdarzyło. No, mam nadzieję, że to było jakieś jednostkowe. No i tyle, do zobaczenia wkrótce. Hej!